Drogie Panie, w przededniu Święta Kobiet, bo dzisiaj jest przeddzień Święta Kobiet, mam dla Was z życzeniami najlepsze wiadomości, jakie możecie mieć. Mianowicie wiadomość jest taka, że kończy się XX wiek. XX wiek jest opóźniony, zresztą wiek XIX też się zaczął w 1914 roku po Kongresie Wiedeńskim. Wiek XX, nieszczęsny wiek XX zaczął się w roku 1918, jak się skończyła wojna światowa. No i teraz kończy się właśnie XX wiek. Wiek, w którym kobiety były traktowane i są do dzisiaj traktowane jako popychło, jako osoby, które mają harować na mężczyznę i w domu, i harować jeszcze oprócz tego na jakimś drugim etacie, a jeszcze pracować jako zaopatrzeniowiec, robić wszystkie zakupy. A ten XX wiek się kończy. I niedługo już wróci normalność. Proszę Państwa, jak mówiono, jak mówił Murray Rothbard, jeżeli w Rzymie pan siedział w willi na Tusculanu, a jego niewolnik pracował na niego tam w plantacji oliwek, no i z tej plantacji oliwek żył i ten niewolnik i na znacznie wyższym poziomie jego pan, to kto był panem, a kto niewolnikiem? Jeżeli dawniej kobieta była panią domu, a mężczyzna na nią harował, to ona była panią. A dzisiaj ona jest popychłem. Ona dzisiaj jest popychłem. Ona musi zasuwać w domu, mąż się na nią wścieka, że nie ma dla niego czasu, w pracy jest popychłem, siedzi sobie boss i na niego taki haremik 5 pań, prawda, pracuje. Tak wygląda dzisiejsza sytuacja kobiet. To musi się skończyć. Musicie Panie zrozumieć, że kobieta musi być wyzwolona. Musi przestać dawać się zastraszać, że jak ty nie pracujesz zawodowo, to ty jesteś niczym. Nieprawda. Nie dajcie się Panie oszukiwać. Jest oczywiście dokładnie odwrotnie. Kobieta, która siedzi w domu, ona ma zajęcia interesujące, ona się zajmuje dziećmi, dziecko jest codziennie inne, przynosi nowe problemy ze szkoły. Prawda? Musi rozwiązywać każdego dnia inne problemy, a w pracy tylko przybija te 7 pieczątek do wyboru, prawda, albo zsuwa skrzynki w Biedronce. Także w domu kobieta się rozwija, natomiast w pracy niestety głupieje. Pomijam pracę taką jak dziennikarek oczywiście, no ale to jest 1 promille kobiet, czy nawet mniej. I najważniejsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest kwestia wizji kobiet. Otóż feministki, które teraz dorwały się do radia, prasy i telewizji, wmawiają, że kobiety są równe. To dla kobiet jest potworne obciążenie. Każda z was, czy prawie każda z was myśli wieczorami: Boże, przecież my jesteśmy równe, a przecież ja tutaj i ta idiotka zrobiłam to i to, prawda? Wszyscy mnie wymyślają, prawda? Traktują mnie jak idiotki dalej. Nie, proszę Państwa. Dawniej nikt się nie ośmielił powiedzieć o kobiecie idiotka, bo nikt nie uważał, że kobieta jest równa mężczyźnie. W związku z czym, tak samo jak nikt nie wypominał człowiekowi, który ma, załóżmy, tylko jedną nogę, że nie umie skakać z wyż, tak samo nikt nie wypominał kobiecie, że ona czasami się pomyliła i tak dalej. Kobieta ma do tego prawo. Nadchodzi świat, w którym kobieta nie będzie musiała się uczyć matematyki w szkołach. Będą szkoły prywatne i dziewczyny będą mogły chodzić do szkół, w których nie ma matematyki. Bo przecież różnice akurat największe są w inteligencji kobiet, jeśli o zdolności matematyczne. Tu różnica jest rzeczywiście ogromna. I te biedne dziewczyny są zmuszane do nauki matematyki, mimo że one nic z tego nie rozumieją tak naprawdę. Większość, bo są takie, które rozumieją oczywiście. Są nawet kiedyś ktoś słyszał o jednej znanej matematyczce, tam gdzieś pod koniec XIX wieku była tam jakaś taka matematyczka rosyjska, prawda? Ale zdarzają się. Tak samo jak zdarzają się szachistki, prawda, czy brydżystki i tak dalej. Ale generalnie dla kobiet to jest wrogi teren. Nikt nie będzie kazał wam myśleć logicznie. Macie czuć, macie kochać. Nadchodzi czas, gdzie będziecie mogli być wyzwolone od tego przymusu, że macie być tak inteligentni jak mężczyźni, bo nie jesteście i nie będziecie. Znów mówię do przeciętnej kobiety. Przestańcie się męczyć, przestańcie płakać po nocach, prawda, że nie dorównujecie. I nie musicie dorównywać. Macie dorównywać w tym, że jesteście dobrymi kobietami, a nie, że jesteście prawie takimi samymi dobrymi mężczyznami jak nikt. Ten przymus dorównywania mężczyznom wam zniknie. Będziecie wreszcie wyzwolone, będziecie wreszcie mogły być kobietami.
będziecie mogły się zająć wreszcie z czystym sumieniem tym, żeby ładnie wyglądać, żeby mieć ładną sukienkę, żeby dzieci były zadbane, żebyście miały tych dzieci tyle, żeby Polska nie zginęła, prawda? No. Ja to, jak rządzić krajem, zostawcie mężczyznom. Przecież żadna feministka, jak leci samolotem ze mną, lecą feministki, prawda? Połowa tych bab, tam 90 to są feministki, no i one, ale żadna nie wpadnie na pomysł, żeby pilot samolotu robił to, co chce większość feministek na pokładzie, prawda? A prowadzenie państwa jest jeszcze trudniejsze niż prowadzenie samolotu. A mimo te feministki chcą się do tego wtrącać. Niech się nie wtrącają. Jak któraś feministka wie, jak prowadzić państwo, to niech siądzie za kierownicą samochodu Formuły 1 i pokaże, jak odważnie prowadzi samochód. Ona tego nie potrafi. Dlatego pamiętajcie, my mężczyźni was kochamy. My będziemy robili dla was, co się da. Bo was kochamy. Będziemy dbali o to, żeby wam było jak najlepiej. Natomiast proszę, nie wtrącajcie się w to, jak prowadzimy ten samochód, bo dostaniecie po łapie. Prawda? Jak to się trafi? Ja jestem zwolennikiem pani świętej pamięci Małgorzaty Thatcherowej. Prawda? Ona akurat to umiała robić i niech prowadzi. Ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, że kobieta nie może robić. Tylko że większość kobiet ma inne, że tak powiem, zdolności niż zdolności kierowania państwem. I dopóki nie będzie 50% kobiet w Formule 1, prawda, czy wśród noblistów matematyki i fizyki, to oczywiście nie będzie również kobiet w rządzeniu państwem. Dla dobra kobiet wcale nie jest, żeby one były rządzone przez siebie. Kobiety wcale tego nie chcą. Poproszę o teczkę. Teczkę, właśnie. Kobiety wcale nie chcą być rządzone przez kobiety. O, tu możecie sobie panie zobaczyć, jak wyglądają drużyny polskich siatkarek, koszykarek, piłkarek ręcznych, piłkarek nożnych. Kierownikami, coachami, trenerami zawsze są mężczyźni. To świadczy o tym, jak mądre są kobiety. Kobiety chcą, żeby rządzili nimi mężczyźni. I oczywiście to samo powinno dotyczyć nie tylko drużyn sportowych, ale również całego państwa. Przestańcie się dawać oszukiwać feministkom. To są idiotki. Uwierzcie nam, czy feministki potrafią was tak kochać jak my? Nie. Feministki was nie kochają. Feministki was traktują tak samo, jak działacz związkowy traktuje robotnika. To my was kochamy. Najlepszym przyjacielem kobiety jest mężczyzna. I życzę wszystkim paniom, żeby miały kochających, przystojnych, bogatych mężów, a wtedy i życie będzie lepsze. Dziękuję.